To nie jest nowa kamera sportowa, która nagrywa w 360 stopniach. To rejestrator samochodowy Vantru E360, który próbuje udawać kamerę sportową, ale nie bardzo mu to wychodzi. O. Ale to nie do mnie tak. Choć więcej o tym za chwilę. Niedawno firma Vantru wprowadziła modem LTE, który umożliwia zdalne sterowanie i zdalny podgląd naszego rejestratora z każdego miejsca na ziemi, jeśli mamy zasięg, i sukcesywnie dodaje nowe modele rejestratorów, które ten moduł obsługują. Kolejnym z takich modeli jest kamera Vantru E360, którą przetestowałem. Ja do testów otrzymałem zestaw z kamerą na tylną szybę, ale jest dostępny również zestaw bez tej kamery. Jeśli będziecie sobie chcieli kupić taką kamerę, to z kodem MrReko macie 10% zniżki, link do sklepu oraz do wszystkich produktów, a także kod zostawiam w opisie do tego filmu. Dodam jeszcze, że firma Vantru nie ma wpływu na to, jak oceniam ich kamery oraz co mówię w moich filmach. Zatem co otrzymujemy w tym rozszerzonym zestawie? Moduł główny kamery, który ma dwie soczewki. Każda soczewka nagrywa w 210 stopniach. Do tego mamy kamerę na tył, przewód USB-C do poprowadzenia na tył auta, przylepce i folia, uchwyt ręczny z akumulatorem oraz statyw do tego uchwytu, zasilacz do gniazdka, uchwyty do przewodu, które możemy sobie poprzyklejać w różnych miejscach, żeby łatwiej prowadzić przewód, szpatułka, no i oczywiście papierologia. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego rejestratora, potrzebujemy jeszcze moduł LTE oraz zasilacz parkingowy. To zasilacz parkingowy pozwoli nam korzystać z trybów parkingowych, ale o tym później. Kamera Vantru E360, jak sama nazwa mówi, nagrywa w 360 stopniach. Ale nie jest to pełne 360 stopni, bo ta kamera nie nagrywa ani góry, ani dołu. Nagrywa tylko 360 stopni dookoła. I co jest trochę dziwne, bo fizycznie jakby ma możliwość połączenia obrazu z tej strony i od dołu, ale tego nie robi. Rozdzielczość nagrywania jakby sumaryczna tej kamery to 5,2K oraz tylna kamera 2,7K. Ale no pamiętajcie, że to jest kamera 360 i ta jakość troszkę się różni, chociażby od tej Vantru N4 Pro, o której zresztą nagrywałem film. Tutaj możecie sobie obejrzeć. Fakt faktem, są tutaj dwie matryce Starwi z generacji drugiej, które dosyć dobrze radzą sobie w nocy i jeszcze lepiej radzą sobie w dzień. Jest tutaj HDR, czyli High Dynamic Range. Z HDR-em kamera lepiej sobie radzi, gdy mamy na przykład jakieś jasne punkty, typu bardzo jasne niebo, słońce, no i nie prześwietla nam tego obrazka tak bardzo. Ten rejestrator ma też szybkie Wi-Fi, 5 GHz, więc jeśli chcemy sobie zgrać materiały z tej kamery poprzez Wi-Fi, to robi się to w miarę szybko. Na telefon mamy aplikację do obsługi tych nagrań, natomiast na komputer też jest program, który pozwala nam kadrować te ujęcia zrobione w 360 stopniach, rybim okiem i tak dalej, ale o tym też za chwileczkę. Obsługiwać ten rejestrator możemy również poprzez aplikację na telefon, albo możemy robić to ręcznie na dotykowym ekranie. Jest to trochę mniej wygodne, zresztą cały rejestrator będzie zaraz uświniony, bo on jest bardzo błyszczący, więc lepiej to zrobić przez aplikację raz, ustawić wszystko i zapomnieć. To teraz co do nagrywania. Jak wspomniałem, jest tutaj 5,2K, ale jest to suma rozdzielczości dwóch obiektywów. Jeśli chcemy nagrywać pojedynczo z każdego obiektywu, to maksymalnie możemy osiągnąć 1944p. Jest to około 2,7K. Mniej więcej tyle co kamera na tył. Tylko te soczewki patrzą w 210 stopniach, więc ta rozdzielczość jest naprawdę rozjechana. Co do obrazka, jaki możemy stąd uzyskać, to są trzy rodzaje. Możemy nagrywać 360 stopni, czyli obrazek połączony z dwóch obiektywów. Jest to jeden plik wideo, bardzo szeroki, panoramiczny. No i aby cokolwiek z niego uzyskać, musimy go wrzucić do aplikacji na komputer. Tam możemy sobie wtedy wykadrować, możemy sobie poprzesuwać obrazek w prawo, lewo. No ale tak jak powiedziałem, tej totalnej góry oraz dołu ten rejestrator nie nagrywa, co moim zdaniem jest troszkę minusem. Możemy sobie ustawić również nagrywanie w jednym pliku dwóch soczewek, czyli podwójne rybie oko. Też trochę jest to bez sensu, bo dalej jest to klip bardzo szeroki, który ma w sobie dwa obrazki i znowu, aby cokolwiek z tym zrobić, musimy to wrzucić do programu, wykadrować, przybliżyć i tak dalej. Możemy sobie nagrać te same soczewki, to rybie oko, ale jako osobne klipy, czyli rybie oko plus na przykład kamera tylna. No i mamy trzecią opcję, czyli nagrywanie 1944
plus 1944p plus 2,7K kamery tylnej. Tak, mamy 3 osobne nagrania. Co jak co, zabawy z tymi nagraniami trochę jest. Chociaż moim zdaniem, jak już się kupiło ten rejestrator, to lepiej nagrywać w 5,2K. Dlaczego? Bo nagrywamy wszystko w jednym obrazku. Zresztą sami teraz widzicie. Widać każdy kąt auta, więc jedną kamerą, nawet nie mając jeszcze tej na tył założonej, widzimy 360 stopni wokół samochodu. Więc jeśli auto stoi na parkingu i ktoś przejdzie i przytrze, uderzy podczas parkowania, otworzy drzwi i uderzy i zarysuje nasze auto, no to ta kamera wszystko zarejestruje. Nie ma martwych pól. Co do bezpieczeństwa, to ta kamera bardzo dobrze zabezpiecza nam auto. Natomiast moim zdaniem nie do końca dobrze i wyraźnie widzi w dalszej odległości od auta. Jeszcze w słoneczny dzień te nagrania wyglądają dosyć dobrze i wyraźnie. W sytuacji, gdy na przykład przejeżdżają auta z naprzeciwka, to możemy odczytać rejestrację i tak dalej. Mimo że mamy tutaj 2 matryce Starvis drugiej generacji, które dosyć dobrze radzą sobie w gorszych warunkach oświetleniowych, to mimo wszystko, przez to, że jest to tak szeroka soczewka, ten obrazek nie jest aż tak bardzo czytelny, jak byśmy tego chcieli. Przynajmniej jak ja bym tego chciał. Możecie zobaczyć w filmach poprzednich, na przykład o tym rejestratorze albo o N2X. Tamte kamery bardzo dobrze sobie radzą w gorszych warunkach oświetleniowych, w nocy, wieczorem. Ta kamera trochę mniej. Będzie ona idealnym rozwiązaniem, ale typowo jako kamera parkingowa, która zabezpiecza nam samochód dookoła, widząc naprawdę sporo. Aby widzieć sporo i działać jako rejestrator parkingowy, jako kamera parkingowa, musi mieć podłączone zasilanie parkingowe, które pozwala na używanie wszystkich trybów dostępnych. Nagrywanie proklatkowe, low bitrate, wykrywanie kolizji, wykrywanie ruchu. Ja jak zawsze polecam low bitrate, bo jest to nagrywanie co drugą klatkę, czyli 15 klatek na sekundę, z dźwiękiem, ze wszystkim. Lepiej mieć coś takiego niż wykrywanie kolizji, bo nawet przy małym otarciu czasami rejestrator może nie wykryć tego, że auto zostało uderzone i nam tego nie nagra. Mówiłem o tym w poprzednich filmach, odsyłam Was do tamtych filmów, aby poznać szczegóły trybów parkingowych. Największym plusem tego rejestratora to możliwość współpracy z modułem LTE. Słuchajcie, działa to fenomenalnie. Zresztą mówiłem o tym filmie N2X, tam poznacie dokładnie zalety modułu LTE. Tutaj jest to samo. Możemy sterować kamerą, możemy sprawdzać, gdzie jest auto, możemy posłuchać, co się dzieje w aucie, możemy mówić do kierowcy, możemy sobie zaznaczyć bezpieczny obszar, w którym ma się znajdować auto, a jeśli wyjedzie, to dostaniemy powiadomienie oraz dostajemy też powiadomienia przy stłuczkach. Teraz kwestia, o której wspomniałem, czyli fakt, że ta kamera próbuje udawać kamerę sportową, która nagrywa w 360 stopniach. W zestawie dostajemy taki oto uchwyt wraz ze statywem, uchwyt, który ma wbudowany akumulator, bo ten rejestrator nie ma akumulatora, ma super kondensatory, które są plusem, ponieważ w zimie lepiej sobie radzą przy niższych temperaturach i tak samo w lecie, gdy się nagrzeje szyba, gdy się nagrzeje rejestrator od pełnego słońca, to nie ma żadnego problemu z tym, aby ten rejestrator działał stabilnie, tym bardziej nic nam nie wybuchnie. Mamy ten uchwyt, wkręcamy sobie ten rejestrator na uchwyt, montujemy go i zestaw jest gotowy. Ale to nigdy nie będzie działać jak prawdziwa kamera 360 stopni. Zresztą sami zobaczcie nagranie z ręki. No i co? Kamera faktycznie jest podpięta pod ten kijek z akumulatorem, więc mogę nagrywać. Mogę nagrywać siebie używając jej jako kamery sportowej, tak jakby. Tylko że jest jeden minus. Auto stoi tam. Kamera jest tutaj, więc auto już nie jest chronione podczas postoju parkingowego. Druga kwestia to to, że kamera nie nagrywa w pełnym 360, więc jeśli trzymam ją w taki sposób, tak jakbym normalnie trzymał kamerę 360 typu Insta360, GoPro 360 i tak dalej, to inne kamery zarejestrowałyby mnie tutaj w pełni. Jeszcze do tego usuwając kijek, który mam do kamery przykręcony. Ta natomiast nie nagrywa od dołu ani od góry, jeśli patrzymy na konstrukcję kamery. Zatem czy jest to dobra kamera do takich zastosowań? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Moim zdaniem nie ma sensu wyjmowania jej z auta, jest to tylko i wyłącznie bajer, który powoduje, że gdy wyjmiemy ją z auta,
to auto już nie jest chronione. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tej kamery, to jak zawsze sekcja komentarzy jest wasza. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. It took some time.